Cześć, z tej strony Duszek i jestem dość początkującym youtuberem. Pomyślałem, że dobrze byłoby w końcu ruszyć i zacząć nagrywać swój głos. Pomyślałem, że dobrze byłoby najpierw poćwiczyć i zacząć od recenzji, na przykład jakiejś gry. Pomyślałem, że zrecenzuję jedną z gier, w którą gram najdłużej. Jest to Summoner's War, jest to gra mobilna i gram w nią prawie 10 lat i na rynku jest również dostępna. Myślę, że około 11. Dobra, może więc wejdźmy do gry. I tak, no jest tu bardzo dużo informacji. Każdy z Was po wejściu do gry będzie miał te wyspy przed sobą, które będzie można dowolnie zagospodarować. Ja postarałem się, żeby wszystkie najważniejsze rzeczy były na tej jednej, bo zaraz po zalogowaniu mogę po prostu wejść, kliknąć to co chcę, mogę zebrać to co jest mi potrzebne i mogę po prostu ruszyć dalej. Większość z rzeczy, z pozostałych w sumie, są to kwestie wizualne. Tak jak na przykład mamy ten budynek, możemy do niego włożyć potworki i będzie po prostu je widać. Ale może tak, żeby nie mącić wam w głowach, zacznę od tego, co głównie robimy w tej grze. Głównie zbieramy potwory, ulepszamy je i walczymy tak naprawdę. I to jest główny zamysł tej gry. Więc tak, przejdźmy do potworów, które możemy zbierać. Więc może tak, zacznijmy od żywiołów. Mamy 3 główne żywioły. Jest to ogień, woda i wiatr. I są też dwa atrybuty premium, można tak powiedzieć. Jest to światło i ciemność, chociaż nie podoba mi się to po polsku. Myślę, że będę raczej stosował się do języka angielskiego, czyli light i dark. I tak, większość z Was będzie mogła zdobyć postaci z tych 3 podstawowych żywiołów dość szybko tak naprawdę. Tak jak widzicie, ja te konto mam od trochę ponad 2 lat i mam dość sporo odblokowane. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie 2 atrybuty premium, no to już jest dużo trudniej. Pomimo tego, że są jakieś tam rzadkie postaci, ale są to postaci, które tak naprawdę były za darmo albo są dostępne do kupienia. A reszta, no niestety, jest dość ciężka do zdobycia. Jeszcze jeśli chodzi o same postaci, zaraz wam pokażę. Różnią się tym, że naturalnie mają od 1 do aż 5 gwiazdek. I wiadomo, im postać ma naturalnie więcej gwiazdek, tym jest trudniejsza do zdobycia. Więc te, które mają 1 gwiazdkę, są łatwe do zdobycia. Myślę, że dość szybko je zdobędziecie. Natomiast im wyżej, tym będzie trudniej. Tutaj mam w sumie większość. No, tak, 4 też. I no, zabawa zaczyna się przy 5-gwiazdkowych postaciach. Tylko tak, zanim jeszcze do nich przejdę, warto zaznaczyć, że każdą postać, niezależnie ile gwiazdek ma na początku, można ją rozwinąć do poziomu 6 gwiazdek. Tak jak widzicie, tu mój inwentarz. Każda z postaci, którą tutaj mam, jest ulepszona do poziomu 6 gwiazdek. Teraz tak, czym się różnią te postaci? Poza tym, że jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze do zdobycia. No, im trudniejsze są do zdobycia, tym mają ciekawszy zestaw umiejętności. Zobaczmy na przykład tą postać. Ona może praktycznie tylko atakować, nie jest zbyt przydatna. Natomiast tak, jeśli chodzi o postaci 5-gwiazdkowe, to mają tych umiejętności znacznie więcej. Znacznie więcej, praktycznie każda z nich ma 3-4 umiejętności i każda z nich jest po prostu bardzo przydatna. I tak jak zauważyliście, na górze mamy napis. Jest to na przykład tutaj Painir. Każdy z nich ma inny żywioł. Każdą postać możemy dostać w innym żywiole. I możemy go ulepszyć, przebudzić. Po przebudzeniu postać dostaje, chociaż brzydko to brzmi, dostaje swoje imię. Wtedy każda postać, tak jak widzicie, jest Chiwu, Wusa, Pangbek, Nigong i Wunsa. Każda z tych postaci, pomimo że ma, że są z tej samej rodziny powiedzmy, to każda z nich się różni. Na przykład jedna jest bardziej stworzona do ataku, inna jest supportem, inna potrafi leczyć, wskrzeszać i naprawdę przeróżne rzeczy. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że powiedzmy są postaci nawet, tylko ją znajdę, 2-gwiazdkowe. Pierwszy rzut oka wyglądają, że są po prostu
nie wiem, zbędne, może rzadko użyteczne, to nawet po przebudzeniu firma Comtois wymyśliła coś takiego, że można ją przebudzić drugi raz i nie jest to dostępne w każdej postaci, ale na przykład tutaj mamy Ramagosa i on no jest bardzo specyficzny, dość rzadko używany, ale po drugim przebudzeniu, tak widzicie, bardzo się zmienia, jego statystyki również znacznie rosną. Przez to, jakie ma statystyki, jaki ma zestaw skilli, myślę, że jest warty uwagi po prostu tak naprawdę i może konkurować z tymi najlepszymi. Zanim przejdę dalej, możemy zobaczyć, co taki Ramagos może zrobić. I postaci po prawej stronie zostały jednokrotnie przebudzone. Są to naturalnie 5-gwiazdkowe postaci. Też są całkowicie ulepszone i zobaczmy, jak ten matchup będzie wyglądał. Myślę, że warto też tutaj zaznaczyć, jakie umiejętności ma Ramagos. Jego pierwsza umiejętność to zwykły hit, druga to jest po prostu uleczenie, a trzecia zadaje przeciwnikowi obrażenia w zależności od tego, ile zdrowia stracił. No ten Ramagos ma około 50-60 tysięcy HP, więc im więcej straci, tym więcej będzie potrafił po prostu uderzyć. Także na razie poczekamy chwilę, zbierzemy trochę obrażeń. O, i udało się. Największym przeciwnikiem dla nas będzie ten Artamil. 57 tysięcy, myślę, że całkiem nieźle. Warto dodać, że jeśli zabijemy kogoś, to możemy się ruszyć ponownie, więc teraz możemy się po prostu uleczyć i czekać na dalszy rozwój walki. No chyba niestety nie damy rady, ale tak jak widzicie, gdyby było już 3-3, to myślę, że Ramagos mógłby w zupełności ich rozwalić. Jeśli chodzi o postaci, to myślę, że byłoby wszystko. No tutaj myślę, że można byłoby bardzo dużo opowiedzieć o ich umiejętnościach, jak unikatowe są, jak je wykorzystywać, jak łączyć. Bo tak jak widzieliście na przykład tutaj na arenie, można robić całe drużyny, nie walczy tylko jedna postać, a najczęściej jest to właśnie walka w drużynie. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to oprócz zbierania postaci, zbieramy również runy. Runy dzielimy na różne zestawy. Tak jak tutaj widzicie, każdy zestaw daje nam inną powiedzmy pasywną umiejętność. Czyli na przykład tutaj zestaw Energy daje nam plus 15% HP, zestaw Guard daje nam plus 15% obrony, ale są też te lepsze, zdecydowanie lepsze runy, jak na przykład runy Violent, które dają nam szansę 22% na to, że ruszymy się ponownie. I myślę, że jest to aktualnie jeden z najbardziej obleganych zestawów run. Jest też na przykład zestaw Swift, który daje nam plus 20% szybkości, plus 25% szybkości, więc to jest jeden z zestawów, który może skontrować właśnie zestaw Violent, bo jeśli ruszymy się pierwsi, no to niezależnie czy druga postać ruszy się raz, czy dwa, czy trzy, skoro ruszymy się po prostu pierwsi, ich wykończymy najpierw. Każdy zestaw, żeby był aktywny, może tak, potrzebujemy na przykład przy zestawach Energy potrzebujemy założyć 2 runy z tego zestawu, żeby aktywować ten efekt, a przy zestawach Violent potrzebujemy 4 run, żeby ten efekt po prostu był aktywny. I każda postać może mieć 6 run, więc już jak sami widzicie, można założyć na przykład 3 zestawy setów Energy, żeby mieć plus 45% HP. Lub można na przykład założyć jeden zestaw Energy i jeden zestaw Violent i mieć plus 15% HP i tą szansę na dodatkowy ruch. Także tych kombinacji tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Nie chcę się w każdy z nich zagłębiać, bo myślę, że to po prostu strata czasu, a każdy mógłby to odkryć na swój sposób. I tak jak widzicie, każda runa różni się wyglądem. Łatwo jest to po prostu odróżnić, każda jest skierowana jakby w inną stronę, ale nie jest to jedyna różnica między nimi. I tak, myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Runy o numerze 1, 3 i 5. Tą podstawową na górze, tą największą wartość, tak jak tutaj jest na przykład atak plus 160, jest to wartość, która jest niezmienna,
czyli każda runa o numerze 1 będzie miała ten atak plus 160, każda runa o numerze 3 będzie miała obronę plus 160 i każda runa o numerze 5 będzie miała HP plus 2448. I dość, w sumie nie jest to dość rzadkie, ale pod tą wartością główną może być druga statystyka, tak jak tutaj na przykład jest accuracy plus 5. Może to być też tak jak tutaj, może być puste. Warto, myślę, że jest mieć tą wartość dodaną, ale o tym może zaraz, żeby wam trochę nie mieszać w głowach. I tak, są jeszcze runy 2, 4 i 6. Tutaj już są wartości procentowe i mogą być bardzo różne. Mogą też być wartości na przykład plus 100 ataku, ale to się po prostu nie opłaca. Najbardziej opłaca się właśnie wybierać wartości procentowe, tak jak tutaj atak, HP, czyli życie i obronę. Nie mam tutaj akurat przy tym. No w zależności od tego, co nasza postać, czego nasza postać potrzebuje. Runa numer 2 jeszcze jest o tyle ciekawa, że może mieć wartość speed, czyli tą szybkość maksymalnie plus 42. I szybkość jest to myślę, że najbardziej oblegana wartość w tej grze tak naprawdę, bo im więcej szybkości, tym jest większa szansa, że ruszymy się pierwsi i po prostu wykończymy przeciwnika najpierw. Przy wartościach na runie 4 możemy mieć obrażenia krytyczne, możemy mieć szansę na atak krytyczny, no i też te wartości procentowe, jak obrona właśnie, atak i życie. Przy wartościach na runie 6 oprócz tych procentowych jak życie, atak i obrona dochodzi jeszcze resistance, czyli ta odporność i accuracy, czyli celność. Tak jak widzicie, tych kombinacji jest dość dużo. Mówiłem o tych cechach, o tych wartościach na runach. Tak mamy tutaj accuracy i pod spodem mamy crit rate 6%. Tą cechę, tą wartość pod spodem jest dobrze mieć, bo wszystkie te 4 wartości pod spodem można mieszać. Co to znaczy? Jeśli na przykład celujemy w to, żeby postać ruszyła się pierwsza i zależy nam na speedzie, to możemy te wartości, tak jak tutaj, spróbować wymieszać. To wam może pokażę, to jest reappraisal. Mam 8 kamyków i przy mieszaniu te wartości losowo bardzo się zmieniają, ale można trafić, teraz może wam pokażę. Nie wiem, czy będę miał taką runę szybko. O, tak jak na przykład tutaj speed plus 30, bo trafiłem, tak, podstawowa to jest 26, czyli 4 razy w tej runie trafiłem jakby szybkość i ulepszyło mi ją na prawie maksymalnie. I dlatego warto po prostu je mieszać. I też warto zauważyć, tak jak tutaj jest plus 26 speeda i jeszcze plus 4, bo po prawej stronie jest Amplify i Convert. Amplify to znaczy, że możemy do tych statystyk jeszcze dołożyć, tak jak tutaj jest, mam legendarne ulepszenia plus 5, 10. Jeśli kliknę tutaj, zrobię tak, to mam szansę, że wejdzie mi właśnie między 5 a 10% to ulepszenie, czyli będę miał 8 i jeszcze plus maksymalnie te 10%. I większość z tych wartości mogę ulepszyć, oprócz accuracy i na przykład właśnie resistance, tego nie można ulepszyć. Ale speed, atak, obronę, życie, to wszystko można ulepszyć. I na przykład jeśli coś mi nie pasuje w tych wartościach, bo speed jest ok, to mogę jeszcze na przykład sobie zmienić, powiedzmy nie chcę mieć accuracy i mogę sobie dać za to jakiś tam mały zestaw życia do tego i wtedy mi to wymienia. Ok. I myślę, że jeśli chodzi o runy, to byłoby większość takich podstawowych informacji. Myślę, że gdybyście się skusili i zaczęli na przykład grać w tę grę, no to warto oczywiście zostawiać te największe wartości właśnie z szybkością, z HP, tak jak na przykład Ramagos potrzebuje dużo zdrowia i tu widzicie runa plus 67% i jeszcze ona ma tak procentowo i jeszcze ma tak zwany flat HP, czyli to plus 239 i warto każdą wartość odkładać.
Co jeszcze? Myślę, że tyle o runach. I tak, każdą postać nie tylko możemy wyekwipować w runy, ale także w artefakty. I tutaj już jest sprawa w sumie prostsza. Bo jeśli przejdę do artefaktów, to widzicie, że obok run są dwa zestawy. Jest tak jak tutaj Fire artefakt i Attack artefakt. I to jest zależne od postaci. Tylko że te wartości są tak naprawdę takie same. Jeśli przejdę do artefaktów, mogę sobie wybrać. I każdy artefakt może mieć właśnie HP, atak albo def. I to są wartości, które są niezmienne, czyli każdy artefakt będzie miał albo plus 1500 HP, albo będzie miał plus 100 ataku, albo plus 100 obrony. I tutaj zmieniają się tylko te wartości pod spodem i są bardzo randomowe. Ciężko jest coś dobrego trafić, bo każda postać tak naprawdę wymaga czegoś innego zestawu umiejętności. I tak jak tutaj widzicie, może jest po lewej stronie Lajka. On ma te cechy, które najbardziej są potrzebne i tak naprawdę najważniejsze, no to tutaj po lewej life drain, czyli wyssanie życia, czyli za każdym kiedy zadaje obrażenia, to trochę mu się zwraca HP. CD, czyli obrażenia krytyczne, się zwiększają, kiedy przeciwnik ma mniej HP i to jest 21%, także myślę, że dość dużo. Dużo to daje, ale tak jak mówię, dość ciężko jest to trafić, bo są dość losowe i tak jak w przypadku run, można te wartości wymieniać, można je miksować, można nawet dodawać te, które mamy. Wymieniać te, które mamy, te kamyki, żeby to nie było losowe, tylko wymieniamy stricte tą, którą trafiliśmy. Ale to też mówię, jest trochę z tym zabawy. I teraz tak, mamy omówione postaci, mamy omówione runy i artefakty. Tutaj przebudzenia, czyli takie na przykład tutaj mamy wybranego, jest to Lajka i można go przebudzić raz. Jego podstawowa, zaraz może wam pokażę. I teraz tak, myślę, że warto przejść do wyglądu postaci, bo tak jak zauważyliście, każda postać, która nie została przebudzona, wygląda inaczej, po przebudzeniu wygląda inaczej i mamy też na to wpływ. Zaraz wam może pokażę, o co chodzi. Bo nie każdemu podoba się to, jak dana postać wygląda. Na przykład Lajka wygląda spoko, ale na przykład moim zdaniem, powiedzmy, Perna już wygląda dość powiedzmy nieciekawie, bo nie podobają mi się jej efekty i mogę to zmienić. Zaraz wam pokażę jak. Jest coś takiego jak budynek, który daje nam możliwość zmiany wyglądu postaci za kamienie, Shape Shifting Stones. Jeśli uzbieramy 100, to możemy sobie kupić inny wygląd postaci, które są po prostu dostępne. Czyli tak, w przypadku Perny, tego ptaka, możemy go trochę sobie przybliżyć i zobaczyć, co wam pokażę. To jest podstawowy wygląd, możemy go zmienić na taki. Znaczy tego akurat nie, to nie jest dostępne jako nagroda na arenie. Na coś takiego lub coś takiego. I inne postaci również. Tutaj mamy na przykład Tomoe, która normalnie wygląda tak. Możemy znacznie zmienić jej wygląd, ale co najważniejsze, nie tylko wygląd, ale również umiejętności się zmieniają. Ich wygląd, który wpływa na przykład na szybkość animacji i na to, jak odbieramy grę tak naprawdę. Co możemy robić w grze? Tutaj mamy na dole opcję Battle i tak, początkujący gracze muszą przez to przejść, jest to scenario. Te wszystkie mapki, które widzicie, Garen Forest, Kabir Runes, Hidden Runes, Desert, coś tam i tak dalej, te wszystkie tutaj, trzeba je po prostu ukończyć na poziom 3 gwiazdek, żeby odblokować jakieś podstawowe runy, zdobyć jakąś podstawową wiedzę o grze, jak to wszystko wygląda, złożyć swoją pierwszą taką podstawową drużynę. No i w zasadzie później, znaczy już jak ogarniecie ten cały scenario, dostaniecie swoje pierwsze nagrody, które tam pozwolą wam wylosować swoje pierwsze powiedzmy potwory. To będziecie mogli przejść do farmienia już lepszych run. I pierwszym takim miejscem będzie Kairos Dungeon i to jest miejsce, które musi być oblegane, jest najczęściej grindowane.
I tutaj mamy zestaw różnych lochów, tak jak na przykład tutaj Giant's Keep, Dragon Slayer, Necropolis. Każde z tych wszystkich lochów daje nam możliwość zdobycia innego zestawu run. Tak jak na przykład tutaj możemy sobie kliknąć Drop Info po prawej stronie i zobaczyć, jakie runy są do zdobycia, które sety, jakieś oczywiście ulepszacze, scrolle do przywoływania potworów, shapeshifting stąd właśnie do zbierania tych kci do zmiany wyglądu. Tutaj na przykład ze smoka możemy zdobyć już właśnie Violent runy na przykład, dlatego tak często ludzie go grindują. Symbole, ulepszacze, scrolle i tak dalej, i tak dalej. Także to miejsce będziecie bardzo często odwiedzać na pewno. I tutaj dalej mamy jeszcze Hall of Magic, Hall of Fire. Na tych wszystkich hallach możemy zdobyć różne esencje do przebudzenia, czyli do tej zmiany wyglądu postaci. I w zależności od tego, jaki żywioł mamy, to dany hall musimy ukończyć wielokrotnie, aby zdobyć te esencje i daną postać po prostu przebudzić. Jest to takie dość, myślę, że rzadko oblegane, bo myślę, że pofarmicie to parę godzin i będziecie mieli zestaw na kilka postaci. Tylko ważne, żeby to ukończyć na jak najwyższym poziomie, bo wtedy te esencje są po prostu lepsze. A warto dodać, że możemy zdobyć esencje o różnych poziomach, tak jak mamy tutaj esencja Fire o poziomie Low, Medium i High. I wiadomo, im wyżej, tym większa szansa, że zdobędziemy tą esencję z poziomu High, ale też na ostatnim poziomie możemy zdobyć te niskie esencje, więc warto po prostu kończyć tą ostatnią. I teraz tak, kiedy już farmimy sobie runy, możemy na przykład przejść może tutaj Dimension Hall i tutaj możemy przebudzić swoje postaci. Zaraz wam może pokażę. Tutaj na przykład możemy, jeśli ukończymy to oczywiście, to możemy przebudzić swojego Ramagosa. Tylko musimy wielokrotnie to... on musi być w drużynie. Może pokażę, o tak. Tutaj. Musi być w tym okienku po lewej stronie. Musimy ukończyć ten poziom wielokrotnie, żeby on zdobył swoje doświadczenie, żeby mógł zostać przebudzony. I tak wszystkie inne postaci tak naprawdę, znaczy nie wszystkie, tylko te, które są dostępne. Czyli tutaj mamy 3 postaci, na każdym innym są też postaci, które możemy po prostu ponownie przebudzić i one wyglądają też znacznie inaczej i zmienia się ich zestaw umiejętności. Poza tym, co możemy tutaj zyskać? W Dimension Hallu możemy walczyć z bossami i z tych bossów możemy zdobyć, może pokażę, zestawy run, które są w jakimś stopniu lepsze. Teraz może przejdę do ekwipunku, będzie mi to łatwiej wam pokazać. O, tutaj na przykład mamy Energy Rune, runę Energy, która jest zwykła, podstawowa, dostępna właśnie z Kairos Dungeon. I tutaj mamy runę Energy, która została zdobyta z tego Dimension Hallu. Ona, jak się przyjrzycie, to się delikatnie mieni na biało wokół i ma statystyki po prostu wyższe. Tylko że poza tym, że jest trudniejsza do zdobycia, ma większe statystyki, to też, żeby ją ulepszyć, wymagane są kamienie, które są dostępne też z tego Dimension Hallu. Jest to dość zagmatwane. No i moim zdaniem no jest to dość średnia opcja. Myślę, że te runy powinny być dostępne w jednym miejscu i może po prostu powinna być mniejsza szansa na ich zdobycie na tej zasadzie. Co dalej? Z takich rzeczy jest jeszcze Trial of Ascension. Myślę, że to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Tak, Trial of Ascension mamy poziom Normal, Hard i Hell. I tak, z każdego z tych możemy dostać bardzo różne nagrody. Może pokażę. No, poza oczywiście tam kryształami, energią, możemy dostać Devilmony. Devilmon to jest opcja, żeby ulepszyć umiejętność w danej postaci, ale o tym zaraz. Light i Dark Scroll, czyli to jest to, z czego możemy dostać te postaci premium.
I Legendary Scroll to jest opcja, żeby dostać postać 4 lub 5 gwiazdkową. Na poziomie hard w zasadzie tak, to się nie dużo zmienia. Są oczywiście trochę lepsze nagrody. Tutaj za ukończenie zasadnego poziomu możemy dostać legendarny All Attribute Scroll i z tego scrolla możemy dostać właśnie postać Light i Dark o poziomie 4-5 gwiazdek, także to warto dodać. Oczywiście nie tylko jakby z całej puli postaci, czyli te podstawowe żywioły też są wliczane. Poziom Hell jest, mam wrażenie, że dość od niedawna. To miejsce ma tylko 10 poziomów i żeby ukończyć dany poziom mamy różne reguły, czyli na przykład pasywne skille, tak jak tutaj, pasywne skille nie działają, czyli postaci, które mają jakąkolwiek pasywkę, to ta postać nie będzie nam działała tutaj. Więc są takie rzeczy, które nas ograniczają. Oczywiście można to wyłączyć, ale wtedy mamy szansę na zdobycie tylko jednej gwiazdki. A w zależności od tego, ile gwiazdek ukończymy, takie nagrody będziemy mogli po prostu odebrać. Tutaj myślę, że nie opłaca się robić 30 gwiazdek. Najlepiej skupić się na około na tych 20, prawda, żeby dostać ten legendarny scroll. I to wszystko możemy robić co miesiąc. Tak jak widzicie, mam jeszcze 21 dni i no nie ukończyłem tego hela, po prostu nie mam kiedy. Także myślę, że warto na pewno znaleźć chwilę, żeby to ukończyć. I to jest dostępne od dość niedawna. Jest to Challenge of Ascension, jest to druga opcja. I tutaj mamy, tak jak widzicie, Tower of Fire, of Water, of Wind. I każda z tych wież ma takie tutaj 30 poziomów. Tylko żeby ją ukończyć, możemy używać tylko i wyłącznie postaci z danego elementu, co jest takim dodatkowym utrudnieniem. Ale nie tylko, bo tak jak widzicie, tutaj trzeba wygrać w 900 ruchach i blokuje nam nasze wszystkie buffy. Jeśli wejdziemy sobie na przykład do innej wieży, na inny poziom, tutaj też 900 ruchów i ogranicza efekty negatywne do jednej tury. I tutaj jeszcze warto dodać, że jest na końcu Spires of Ascension i tutaj możemy to ukończyć, ale tylko na wysokość, znaczy ilość poziomów jest zależna od tego, ile poziomów ukończyliśmy w innych wieżach. Czyli gdybym ukończył tylko jeden poziom na przykład wieży ognia, to mógłbym tylko kończyć tutaj ten jeden podstawowy poziom. I tutaj, tak jak widzicie, no jest w tym trochę zabawy, ale nagrody są znacznie lepsze. Oczywiście jest strasznie trudno, bo tak jak widzicie, ja mam trochę doświadczenia już, a na razie siedzę na poziomie 20. Myślę, że to kwestia czasu, zanim to ukończę, bo tak jak widzicie, jest bardzo dużo scrolli do zdobycia, bardzo dużo takich wartościowych nagród, które można zebrać. I teraz tak, jak już jesteśmy przy scrollach, to może przejdziemy, żebyście mieli podgląd mniej więcej, co tu można osiągnąć w tym, co można zdobyć. Możemy zdobyć bardzo dużo różnych scrolli. Podstawowym scrollem, który będziecie widzieć najczęściej, to jest właśnie Mystical Scroll. I tak jak widzicie po prawej stronie, można z niego zdobyć postać między 3 a 5 gwiazdek. Ale oczywiście, żeby zdobyć postać 5-gwiazdkową, z tych Mystical Scrolli jest 0,5% szansy na zdobycie piątki. Także myślę, że te szanse są dość niskie, także dość dużo trzeba ich użyć, żeby coś zdobyć ciekawego. I tak dalej mamy Unknown Scrolle, no to jest tak naprawdę do zdobywania jedzenia dla naszych lepszych postaci, bo możemy je karmić i je ulepszać. Wind Scroll, tak jak nazwa wskazuje, no to jest scroll, przez który można zdobyć postaci z danego elementu. Tutaj mamy Light i Dark Summoning Piece. Możemy zdobywać kawałki scrolla, które po zebraniu po prostu możemy złożyć w jeden i po prostu użyć i przywołać. Może tak, w sumie mam kilka, to mogę wam pokazać, więc jak to wygląda. Kiedy klikamy Summon i nic się nie dzieje, to znaczy dostanę trójkę. 3-gwiazdną postać, tak jak tutaj wyskakuje, pojawia się i dostaliśmy jakiegoś tam elfa. Drugą też nic, jakiś archer. Przejdziemy dalej i kiedy mamy 10 scrolli, możemy użyć drugą opcję Summon ten i wtedy
No, w sumie też nic się nie wydarzyło, czyli wszystkie postaci, które dostanę, będą miały 3 gwiazdki. Tu mam jeden z tych rzadkich scrolli, akurat jeden mogę wam przywołać, pokazać. O, może coś dobrego się trafi. 4 gwiazdki, nieźle, nieźle, ale mam już tą postać. Mam już tą postać. Niestety szkoda, no była szansa na piątkę. I teraz tak, przy codziennym logowaniu możecie wykonywać misje i przy wykonaniu misji zdobywacie Transcendence Summoning Piece i to jest ten scroll, który daje wam gwarantowaną piątkę. Po prawej stronie na górze mamy energię. No niestety jest tu system energii, czyli żeby zrobić jakąś akcję potrzebujemy wykonać energię. I tak jak większość tutaj rzeczy, które wam pokazałem, czyli scenario, czy Kairos Dungeon, czy Trial of Ascension, no to potrzebujemy tej energii, żeby coś zrobić, coś wykonać. Natomiast żeby ulepszyć na przykład runy, w sumie o tym też nie powiedziałem, tak jak tutaj widzicie, jeszcze cofnę się na chwilę do run, mamy Energy Rune plus 15, ale normalnie są, tak jak tutaj, nieulepszone jest. I mogę ją ulepszyć do poziomu 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 15. I w sumie nie chcę wam mieszać za bardzo w głowach, ale do poziomu plus 12 ulepsza się ta dana statystyka z tych dolnych. Czyli na przykład do poziomu plus 3 muszę wykorzystać 4,5 tysiąca tych niebieskich kryształów, żeby to ulepszyć. I teraz zobaczcie, jak sobie ulepszę. I ulepszyła się jedna statystyka. Crit damage plus 4%. I teraz tak kliknę sobie OK, wezmę plus 6, ulepszę ją. I teraz zwiększył się atak, prawda? Wezmę sobie od razu do plus 12 i jeszcze 2 razy mi się coś ulepszy. I ulepszyło się accuracy i HP. No ta runa jest dość... Myślę, że po prostu bym ją sprzedał tak naprawdę. Bo nie ma tu nic wartościowego i myślę, że żadna postać nie wyciągnie z tego nic dobrego. I w zasadzie do tego nam jest potrzebna mana i mamy też te czerwone kryształki na dole. Dzięki nim możemy kupić energię, możemy na przykład kupić sobie zestawy właśnie ze scrollami, możemy sobie kupić runy, jakieś premium paki, jakieś gemy, greenstone'y. Możemy sobie kupić darmowy dzień, żeby wszystkie te runy pomieszać na naszych postaciach, bo gdybyśmy chcieli jakąś postać, z jakiejś postaci usunąć daną runę, prawda, klikniemy remove, to kosztuje 30 tysięcy many, ale jeśli mamy na przykład 1000 postaci i chcemy sobie zrobić porządek, no to niestety to jest to dość kosztowne, pomimo tego, że na przykład ja mam 137 milionów many, to pewnie zeszłoby mi, no może nie większość z tego, ale spora część. I teraz tak, to mieliśmy omówione. To co wam pokazałem tutaj, to jest głównie content PvE. Tutaj właściwie walczymy tylko z przygotowanymi przeciwnikami, z botami, ale jest też opcja walki z prawdziwymi przeciwnikami i mamy od tego właśnie arenę. Przejdziemy do zwykłej areny, weźmiemy sobie battle i tutaj, tak jak widzicie, te przyciemnione to są przeciwnicy, których pokonałem, ale możemy kliknąć dalej i to już jest prawdziwy przeciwnik. Ktoś przygotował ten dev po prawej stronie, te 4 postaci są danego gracza i na przykład wezmę sobie jakiś losowy, który wykorzystuję, powiedzmy na przykład ten. Zaraz zobaczycie mniej więcej, jak to walka wygląda. No i wygraliśmy. Jeśli chodzi o arenę, to tutaj najciekawszą informacją jest to, że ona aktualizuje się co tydzień i co tydzień otrzymujemy nagrodę w zależności od tego, na jakim poziomie ją ukończyliśmy. Teraz mamy poniedziałek, wczoraj był ostatni dzień i oczywiście każdy spada. Ja aktualnie jestem na fighterze i gdybym skończył z tą rangą, to dostałbym 75 porwanych kryształów.
zazwyczaj kończy się mniej więcej na tym poziomie złotym, Conqueror 1, Conqueror 1, 2 albo 3. No i tutaj już dostajemy właśnie części do tego rzadkiego scrolla. A topka, no tak jak widzicie, już dostaje 750 kryształów, to już jest dość dużo, 80 kawałków, czyli już można z tego zrobić jednego scrolla i coś tam sobie przywołać. Żeby wziąć udział w arenie, musimy ustawić swoją obronę. Tak jak był reset, to postawiłem cokolwiek, żeby tylko stało, żeby ktoś tam mógł sobie nabić na mnie punkty. Ale z reguły stawiamy coś mocnego, coś co jest trudne do przejścia. Oprócz tego tutaj po lewej na dole widzicie ilość tych białych skrzydełek. To, żeby kogokolwiek uderzyć, musimy zużyć jedno. A nad tymi skrzydełkami mamy gwiazdki i są to punkty, które zdobywamy na arenie. I za te punkty możemy też kupić sobie coś właśnie. Możemy kupić Devilmona do ulepszenia umiejętności, właśnie kawałki tych scrolli, inne scrolle elementowe od różnych elementów. Czy na przykład, o to jest ciekawe, Monster Piece, możemy sobie kupić części postaci i po zebraniu wystarczającej ilości możemy je przywołać. No akurat z tego sklepu, no to nie ma co, to nie ma nic ciekawego. Tak, w sumie tyle to by było z tej podstawowej areny. Jest też World Arena i tutaj też walczymy z prawdziwymi przeciwnikami, ale jest to w czasie rzeczywistym. No i tutaj, żeby wam pokazać, to muszę z kimś zawalczyć tak naprawdę. Warto dodać, że tutaj kiedy wejdziemy w Monster, to mamy osobny inwentarz, czyli te runy, które mamy tutaj założone na tych postaciach, są osobne dla naszego podstawowego inwentarza, kiedy wyjdziemy z niego. Tak jak tutaj weźmiemy sobie Inosuke, on tutaj na moim podstawowym inwentarzu nie ma żadnych założonych run praktycznie, ale kiedy wejdziemy na World Arenę, to tutaj już jest wyekipowany, jest przygotowany. I teraz tak, wejdźmy sobie do walki. No i tak ładujemy się obaj. No i teraz wybieramy swoje postaci, których chcemy użyć. Wybiorę te, które mam przygotowane. Nie będę się jakoś zagłębiał w analizę tak naprawdę. Chcę wam tylko pokazać, jak to wygląda. Warto zaznaczyć, że te postaci, które zaznaczamy, to przeciwnik nie może ich wybrać. Weźmy sobie na przykład tak. No i tak największym przeciwnikiem z tego wszystkiego, ciężko powiedzieć, no trochę szkoda czasu. Ale z tego co widzę, to najpewniej przegram, bo jego zestaw jest dość pokaźny w obronę, w życie i ciężko będzie mi to skasować. Mniej więcej tak to wygląda. I tak jak przy podstawowej arenie, tutaj też wspinamy się wyżej na drabince i w zależności od tego, na jakim poziomie skończymy, to możemy dostać różne nagrody. I tutaj oprócz punktów tych medali, które można wykorzystać w sklepie obok, zaraz może przejdziemy do sklepu. Tutaj już nagrody są zdecydowanie lepsze. Tylko ten sezon trwa chyba miesiąc, może półtora, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, ale jest to dość długi okres i nagrody są całkiem niezłe, bo tak oprócz medali,
które możemy wykorzystać w sklepie, dostajemy coś na przykład takiego. Jest to pojazd dla Elli, dla Elli. Ona po prostu jeździ sobie po wyspie, jest to element wizualny tak naprawdę. Ona sobie tylko jeździ, nie jest tam do niczego potrzebna, ale im wyżej, tym mamy jeszcze lepsze nagrody. I tu jest na przykład coś takiego, jest to aura, którą możemy dodać do postaci. I w zależności od elementu ma to inny kolor i każdą postać możemy w to wyekwipować. I tutaj tak jak widzicie, na poziomie Fighter jest to jedna, na poziomie Conqueror już to są dwie takie aury, które możemy wykorzystać dowolnie. Fajnie to wygląda, ale no nie jest to niezbędne tak naprawdę. Tutaj mamy wyżej, już na takim dość wysokim poziomie, ubiór dla postaci, są to akurat Twin Angels. No i wyżej mamy jeszcze statuetkę dla legendy. I tak pokazałem Wam część PvE, PvP, ale oczywiście nie musimy w tej grze grać sami, możemy też dołączyć do jakiejś gildii i to jest tutaj na środku Isle of Conquest i tutaj mamy już trochę więcej do robienia. Możemy walczyć razem z gildią na boty, to jest akurat gildia botów. Przy tej pierwszej opcji Guild Rival Battle, czyli takie dość podstawowe, łatwe, szybkie, tylko do zbierania punktów tak naprawdę. Przy World Guild Battle tutaj już każdy danej gildii ustawia swoje defy, które przeciwna gildia musi pokonać. I mamy też Siege Battle. W tym biorą udział 3 gildie i każda na każdego tak naprawdę. I tutaj przejmuje się domki, prawda? Tak na przykład tutaj mamy, powiedzmy, nie wiem, numer 9. Jeśli gildia czerwona nas zaatakuje i nam zniszczy wszystkie te 3 defy, które tutaj są ustawione, to mogą ten punkt przejąć. I w zależności od tego, ile punktów dana gildia ma, tym więcej punktów zbierają. I tutaj również zbiera się punkty do sklepu gildii. Tutaj możemy już kupić więcej rzeczy. Też są scrolle, ale w zasadzie nie ma nic takiego ciekawego. No może coś tak jak to. Za każdym razem, kiedy wchodzicie na jakiś, nie wiem, do jakiegoś dungeonu czy na arenę, to kiedy dana postać się pojawia, to jest taki efekt, który można dodać. Ale myślę, że to nie jest coś ciekawego, bo to jest tak naprawdę tylko jedna sekunda. Tak, można jeszcze zdobyć części do ifrytów. Po zdobyciu 100 części można zdobyć jednego z kilku dostępnych. Są to postaci dostępne właśnie przez ten content gildyjny. Po zdobyciu 100 można zdobyć jednego właśnie z trzech opcji. Veromosa można zdobyć w inny sposób, o tym zaraz. Oprócz zdobywania postaci przez scrolle, można też je zdobyć za pomocą tego budynku w fuzji. I tutaj mamy dostępne różne postaci, które mają naturalnie 5 gwiazdek. Mamy tu na przykład właśnie Dark Ifryta, Veromosa. Żeby je zdobyć, potrzebujemy zdobyć postaci, które mają naturalnie 4 gwiazdki, czyli na przykład, żeby złożyć tego Feniksa, Sigmarusa, musimy mu dać 4 te postacie na dole, które są pokazane po lewej stronie i możemy je również złożyć z tej opcji na dole, czyli na przykład tutaj mamy Nine-Tailed Fox i tu przejdziemy sobie niżej i mamy ją dostępną i ją również możemy złożyć, tylko z postaci już 3 i 2-gwiazdkowych, które są bardziej dostępne po prostu, żeby nie męczyć się w szukaniu ich w scrollach. I tutaj wszystkie postacie tak możemy sobie poskładać. Jeśli jeszcze chodzi o content gildyjny, to oprócz tych wszystkich opcji walki z prawdziwymi przeciwnikami, z innymi gildiami, mamy też opcję zrobienia labiryntu. Musimy przejść dane kropeczki, jak macie tutaj. Musimy je ukończyć, żeby przejść dalej. I na tych dużych kwadratach szukamy po kolei 3 bossów: Leo, Skotos, Giles, żeby na końcu znaleźć Tartarusa. I naszym głównym zadaniem jest właśnie pokonanie Tartarusa. Tylko żeby był osłabiony, żeby był łatwiejszy do zabicia, trzeba ukończyć właśnie te 3 pierwsze bossy.
No i w zależności, tak jak tutaj widzicie, na górze jest ten pasek. Im szybciej to zrobimy, tym lepsze nagrody można dostać. I oczywiście warto jest to ukończyć, ale nagrody mogą być bardzo różne. Może to być mana i kryształy, a mogą to być, może być kilka scrolli. No i oprócz tego możemy również zrobić gluta, najczęściej chyba tak nazywają. Tutaj, żeby ten glut się pojawił tutaj na środku, musimy skończyć Monster Wave'y z danego żywiołu. Tak, ja mam tutaj Water, Fire i Wind. I to jest o tyle ciekawe, że żeby ukończyć dany żywioł, musimy skorzystać z autobitwy, żeby to po prostu ukończyć w danym czasie. Bo tutaj po prawej stronie jest czas, w którym trzeba ukończyć te chyba 20 wave'ów. Postaci, które tutaj widzicie, 4 z nich, w sumie nawet nie, 3 z nich są 4-gwiazdkowe, jedna jest 3-gwiazdkowa i jest tylko jedna 5-gwiazdkowa postać. To jest bardzo ciekawe, bo pomimo tego, że posiadam tak dużo 5-gwiazdkowych postaci, to wykorzystuję te teoretycznie słabsze. Tak jak widzicie, są bardzo, bardzo potrzebne i są bardzo przydatne. No i w sumie myślę, że warto przejść do tej postaci, którą widzieliście, do tej niebieskiej. Jest to Homunculus, który jest do zdobycia. Jest 5-gwiazdkowy i żeby go zdobyć, jest ostatnia opcja, której jeszcze nie omówiłem. Jest to Reef of Worlds. Przejdziemy do niego. I tutaj, tak jak widzicie, wokół jest 5 żywiołów wokół, prawda? Te 3 podstawowe Fire, Water i Wind i te 2 Light i Dark. I żeby zdobyć tego Homunculusa, musimy przejść sobie do budynku Craft. Tutaj zaraz go omówię. Najpierw przejdziemy do Homunculusa. Możemy zrobić dwa. Możemy sobie zrobić Homunculusa z tych 3 podstawowych żywiołów, albo Water, albo Fire, albo Wind. No ja wybierałem Water, żeby ukończyć te dungi, które potrzebują szybkości, które mają najlepszy wave clear. Oczywiście można zrobić innego, ale to w zależności od tego, kto co potrzebuje. Tu jest też opcja zrobić drugiego Homunculusa i mamy też do wyboru albo Dark, albo Light, i które mają też różne zestawy umiejętności. Każdy możemy sobie swobodnie wybrać i żeby zdobyć tego Homunculusa, musimy zdobyć kryształy. Czyli na przykład ja musiałem zdobyć Frozen Water Crystal i Magic Crystal w ilości tam bodajże na jeden skill chyba było około 400 czy 600. Także myślę, że jeśli ktoś robi około 9-10 milionów, to na spokojnie jest to w stanie zdobyć. Oczywiście można to zdobyć na tym jednym z tych pierwszych poziomów, ale zdecydowanie dłużej się to zdobywa. Myślę, że warto jest poświęcić trochę czasu na to, no bo ta postać jest bardzo, bardzo przydatna. I tak jak mówię, cały zestaw umiejętności można sobie swobodnie dobrać i ułożyć coś naprawdę konkretnego, coś fajnego. I tak przeszliśmy przez budynek Craft. Możemy tutaj, tak jak widzieliście na początku, kiedy kończymy dany dungeon, to możemy zdobyć różne lepszacze, różne materiały i dzięki nim możemy tworzyć sobie runy. Tak jak na przykład tutaj po ukończeniu Kairos Dungeonu, na przykład gdybyśmy robili smoka, przejdziemy sobie do Violent i żeby stworzyć 10 run Violent, tak jak widzicie tutaj potrzebuję te znaczki Symbol of Dragon, który tak jak widzicie jest dostępny z poziomu 5+, i te Rune Piece, który jest dostępny w kilku różnych dungeonach. I kiedy kliknę sobie Craft, tworzy mi runy. O, i trafiłem akurat 2 legendarne. I tak posprzedajemy sobie to, co nie jest potrzebne, co raczej nie wykorzystam. Tutaj mamy atak. No raczej tego nie wykorzystam w żaden sposób. To jeszcze może mi się przydać. Resztę sprzedajemy i możemy sobie tak właśnie zbierać runy w zależności od tego, co nam jest potrzebne. Tutaj mamy też opcję Special. Reprisal Stone to jest do miksowania run. Tutaj mamy opcję, żeby stworzyć
3-tygodniowo. Tak jak widzicie, tutaj czas mija, 6 dni do kolejnego resetu. Możemy Ancient Reprisal Stone. To jest opcja do miksowania tych lepszych run, które są dostępne w Dimensional Hall'u. Gemy to rzadko, to jest Rift Bestie też, Greenstone też do ulepszenia run. Także tak jak widzicie, tych opcji jest bardzo dużo. Homunculus już omówiłem. Budynki. Budynki w zależności od tego, który chcemy sobie tam zbudować. Tak jak tutaj widzicie, mam większość zbudowane i każdy daje nam coś innego. I tutaj Others. Tutaj mamy opcję, żeby 3 razy w tygodniu możemy złożyć sobie części do tych właśnie do scrolli. Czyli na przykład możemy zobaczyć current amount 32/50 i mogę sobie teraz złożyć i zrobić kolejny scroll. Czyli mogę poświęcić jakiejś postaci. Na przykład weźmiemy tak. A zaraz może coś złożę i otworzymy jeszcze jeden. Te wszystkie postaci, które widzicie, to są postaci, które magazynuję i wybieram sobie powtórki, które mogę po prostu zużyć do uzyskania tych części. No i mamy, widzicie, 52/50 i możemy sobie na swobodnie znowu przywołać. No i teraz niestety bez niczego będzie jakaś trójka. No, 3 gwiazdki, także nic specjalnego. Mamy tutaj jeszcze opcję Ancient Crystal. To jest już opcja myślę, że dla endgame'owców. Tutaj widzicie, że wszystkie te kamyczki mam pozdobywane i mogę tutaj wrzucić postać 5-gwiazdkową. No oczywiście nie mam żadnej powtórki, którą mógłbym wrzucić, ale gdybym wrzucił powtórkę, to dostałbym 300 tych kamieni i te wszystkie kamienie i te kamienie mogę w tym sklepie wymienić. Tak jak widzicie, mogę sobie kupić scroll, mogę sobie kupić ten lepszy scroll, patrzcie jaka jest różnica w cenie. Za 300 tych kamieni najbardziej opłaca się w zasadzie tylko tak naprawdę, znaczy czy tylko to, myślę, że to jest najczęściej kupowane, bo jeśli macie dużo postaci odblokowanych i weźmiecie to przy trafieniu piątki wyskakuje wam opcja do wybrania jednej z dwóch, więc jest szansa, że po prostu nie wybierzecie powtórki. Oczywiście jest też opcja, żeby kupić te scrolle, bo no, są dość wartościowe i są tutaj do zdobycia te postacie najbardziej oblegane. No ale myślę, że na początku pewnie brałbym to, kiedy miałbym już te wszystkie postaci, które potrzebuję z tych podstawowych żywiołów, to przechodziłbym właśnie do scrolli Light i Dark. Tutaj mamy też opcję Brilliant Blessing of Summon. I to jest już do postaci Light i Dark, czyli no naprawdę dla endgame'owców, którzy już mają naprawdę bardzo dużo postaci. No i to tak jak widzicie już w sumie niewiele więcej. I to w zasadzie byłoby tyle. No wszystkich budynków nie będę omawiał, bo myślę, że to nie ma sensu. Myślę, że to jest ten czas, kiedy można by było zebrać plusy i minusy tej gry. Co mi się podoba najbardziej, co mi się podoba najmniej i co bym zmienił. Może zacznijmy od minusów. Nie będą minusy. Moim zdaniem, tak jak widzicie przy runach, jest bardzo dużo statystyk, prawda? Każda postać ma jakieś statystyki i myślę, że najmniej podoba mi się ten system opcji Resistance i Accuracy, bo pomimo tego, że mamy 100% Resistance albo 100% Accuracy, to kod gry nie działa tak, że dany efekt na pewno nam wejdzie, bo na przykład ja będę miał 100% Accuracy, przeciwnik będzie miał 100% Resistance i tak losowo albo mi efekt wejdzie, albo nie wejdzie i tak wiecie, nie jest to przejrzyste. Trzeba było to naprawdę bardzo dobrze policzyć, albo myślę, że zmienić to jak to się pokazuje, bo nie jest to myślę, że za bardzo dopracowane. Na pewno zwiększyłbym ilość misji, bo tutaj widzicie, mam na przykład oprócz misji codziennych, które już ukończyłem, jest to około tam chyba 10 misji, są też achievementy. I te achievementy są tak naprawdę dość łatwe do zrobienia. Większość można zrobić myślę, że w pierwszych miesiącach gry.
I myślę, że przydałoby się, żeby było ich po prostu więcej, bo pomimo tego, że ukończyłem większość z tych achievementów, dostałem te nagrody, które były dostępne, no myślę, że 3 zwykłe scrolle i 1 rzadki scroll, no to nie jest zbyt dobra nagroda. Myślę, że warto byłoby to zmienić. No i kolejna sprawa, myślę, że jeden z większych minusów jest to ten budynek. Nie omówiłem go wcześniej, bo jest bardzo losowy. Raz dziennie mamy szansę na wykorzystanie życzenia. Kiedy klikniemy, możemy sobie to zrobić w sumie teraz, zrobię to płatnie. Losuje nam jedną z dostępnych tutaj opcji. No i moim zdaniem większość jest tak naprawdę bezużyteczna, bo 15 energii no to jest w sumie jedno wykorzystanie w jakimś tam, nie wiem, scenariu czy w jakimś dungeonie. Także jest to, myślę, że dość słaba opcja. 10 tysięcy many to jest nic, 15 kryształów tak samo, 150 tysięcy many to jest parę ulepszeń, to też jest niedużo. Tutaj losowa runa, myślę, że to byłaby dobra opcja, ale runa na poziomie rzadkim, no to jest myślę, że automatycznie do sprzedania, nawet dla początkujących graczy. Rainbow Mon jest do ulepszenia, ale myślę, że to słaba nagroda. 5 skrzydełek na arenie, czyli 5 możliwości ataku. Myślę, że to jest też słaba opcja, bo bardziej opłaca się po prostu kupić, znaczy auto refresh zrobić i kupić samemu. 100 kryształów, no już lepiej, tutaj można więcej kupić. Unidentified Monster. Tutaj możemy trafić postać od 2 do 5 gwiazdek z losowym atrybutem. Czyli teoretycznie jest szansa, że trafimy piątkę z tych elementów Light i Dark, ale jest to tak na tyle mała szansa, że to jest bardzo, bardzo rzadkie i najczęściej trafia się te postaci 2-3 gwiazdkowe. Także no myślę, że to jest słaba opcja, zwłaszcza, że tak ciężko jest to trafić. To jest do zjedzenia i w sumie reszta nic. Także myślę, że żeby zaciągnąć ludzi do gry i żeby uczynić to bardziej interesującym, to myślę, że całe to koło jest do przerobienia. To myślę, że mógłbym zostawić, ale zwiększyłbym chociaż żeby były dostępne postaci od 3 do 5 gwiazdek. Powiedzmy, że gram mniej więcej 2-2,5 roku i jeśli chodzi o mój inwentarz, to jest to dość sporo postaci, mam w czym wybierać. I myślę, że co dalej? Co będzie, kiedy zbiorę większość z tych postaci, z tych 3 pierwszych żywiołów i będzie brakowało mi tylko tych? Myślę, że skupiłbym się bardzo na zbieraniu ich, niekoniecznie na kończeniu jakiegokolwiek innego kontentu i myślę, że można tutaj po części wpaść w monotonię, chociaż myślę, że 2,5 roku gry no to nie jest krótko, bo dalej w to gram, ale przydałoby się więcej celów w tej grze, oprócz właśnie areny, oprócz gildii, oprócz zbierania potworów i run. Myślę, że przydałoby się coś więcej. Jakiś inny cel w tej grze, coś co można byłoby jeszcze robić. Jeszcze z minusów myślę, że gra nie jest dedykowana dla fanów akcji i bezmyślnego klikania w ekran. Tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze dysponować swoimi zasobami, wiedzieć co potrzebujemy, co nie, jak składać drużyny, czego nie robić, na czym się skupić. Wymaga to bardzo dużo takiego logicznego myślenia. Jeśli chodzi o plusy, to moim zdaniem gra jest na pewno bardzo przejrzysta i łatwa do opanowania. Ten system walki jest do opanowania w tydzień, może 2. Myślę, że kolejnym plusem są postacie, które są zaprojektowane. Myślę, że ta gra ma swój bardzo ciekawy styl, są przemyślane, są fajnie zaprojektowane i pasują do nich umiejętności, które te postaci mają. Są bardzo unikatowe. Gra jest dostępna nie tylko na telefonie, ale teraz także na komputerze przez Steama. Community myślę, że nie jest tak toksyczne jak w grach typu LoL i CSGO. Myślę, że ludzie są bardzo, bardzo pomocni. Ludzie bardzo sobie pomagają. Jeśli chodzi o zdobywanie postaci, to myślę, że ta szansa na zdobycie jest rozsądna. To jest bardzo rozsądna i myślę, że napędza to graczy do zdobywania ich. Grając 10 lat, no to ta gra robi coś, znaczy ta firma, która zrobiła tę grę, robi coś dobrze, skoro
ludzie nie dość, że wracają do gry i zdobywają dużo nowych graczy, to jeszcze potrafią utrzymać danego gracza w grze. Nawet weterana. Nie wiem, czy ktoś z Was już zauważył, ale firma Comtuas od jakiegoś czasu robi kolaboracje z innymi grami, więc możemy zobaczyć postaci z na przykład właśnie z anime, jak tutaj Demon Slayer, można zobaczyć postaci z gry Wiedźmin, oczywiście w stylu Summoner's War i z tego co wiem jest planowane dużo więcej kolaboracji. Jest to bardzo ciekawe, bo postaci dostępne przy danej kolaboracji są wyjątkowe, unikatowe i dostępne tylko wtedy, kiedy ta kolaboracja jest. Czyli tak jak na przykład mam tutaj tego Geralta, to jeśli ktoś go nie zdobył, to już go nie zdobędzie. Może zdobyć tylko wersję powiedzmy, którą stworzył Comtuas. Czyli tak jak tutaj na przykład tego Andersa. Jest to opcja alternatywna. Jest taka opcja jak kody promocyjne i są na tyle częste, na tyle często firma je wypuszcza, że tygodniowo, no może bardziej miesięcznie, można dostać do kilkunastu scrolli. Firma Comtuas słucha wszystkich swoich fanów i graczy, także jeśli ktoś ma jakiś problem, albo coś się dzieje, albo jest coś, co wymaga zmiany, to pisząc o tym na przykład na Reddicie, czy gdzieś na Instagramie pod postami firmy Comtuas, oni bardzo szybko potrafią zareagować i bardzo szybko potrafią to zmienić. Także myślę, że to jest taki na bardzo duży plus, bo w niejedną grę już grałem i nie widziałem nigdy takiego zaangażowania od firmy, która stworzyła grę. No i myślę, że podsumowując już, grę mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto lubi pomyśleć, kto lubi się zastanowić nad kolejnym ruchem, planować, zdobywać, konkurować i biorąc pod uwagę swoje własne doświadczenia, to jestem pod ogromnym wrażeniem, pomimo chęci odejścia z tej gry, już kilka razy nawet chciałem od tego odejść, bo stwierdziłem, że to jest po prostu uzależnienie, to ta gra zawsze potrafiła ściągnąć mnie z powrotem. Także myślę, że śmiało mogę dać tej grze ocenę 9,5 na 10. Myślę, że to oczywiście jest to moja subiektywna opinia. Jeśli chcielibyście więcej filmów z tej gry, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. I zapraszam na kolejne recenzje. Tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia.